W tym filmie zabierzemy Cię do miejsca, w którym życie płynie wolniej niż w wielkich miastach Europy. Porto poza sezonem to idealne miejsce na kilkudniowy wypad. Nie ma tłumów, są za to wąskie, kolorowe uliczki i zapach oceanicznej bryzy. Metrem w kilka minut dojedziemy nad ocean, by patrzeć, jak fale rozbijają się o skały, a wieczorem usiądziemy w kameralnej sali, by posłuchać fado, muzyki, która potrafi dotknąć najgłębszych emocji. W ciągu dnia będziemy po prostu włóczyć się po Porto, odkrywając jego zakamarki i pokazując je okiem kamery, tak jak my je zobaczyliśmy. Do Porto wybraliśmy się pod koniec lutego. Nasz lot z Wrocławia trwał niecałe 3,5 godziny. Lądowaliśmy po zmroku, więc widzieliśmy jedynie światła miasta, które na pierwszy rzut oka jest większe niż mogłoby się wydawać. Porto to drugie największe miasto w Portugalii, liczące około 230 000 mieszkańców, ale jego dusza jest znacznie starsza. Najstarsze informacje o mieście pochodzą z V wieku. To właśnie od rzymskiej nazwy Portus Cale, czyli Port Calais, wzięła się nazwa całego kraju – Portugalia. Z lotniska do centrum najłatwiej dojechać komunikacją miejską. Warto już wcześniej zainstalować aplikację Anda, która pozwala wygodnie opłacać bilety. Pierwsze wrażenia? Jest cieplej niż w Polsce, powietrze pachnie przyjemnie, a samo miasto wygląda na pełne życia. Następnego dnia z samego rana wyruszyliśmy w miasto. W jego samym sercu znajduje się niewielka, ale bardzo rozpoznawalna kaplica Santa Catarina, znana też jako Capela das Almas. Jej fasada to jedna z najczęściej fotografowanych widoków w Porto. Cała jej elewacja pokryta jest niebiesko-białymi płytkami azulejos. Te ceramiczne kafle są jednymi z symboli Portugalii. Przedstawiają sceny religijne, morskie i historyczne. Pojawiły się tu w XVI wieku, a ich tradycja przetrwała do dziś. Azulejos przybyły do Portugalii z Hiszpanii, ale swoją formę i duszę zyskały właśnie tutaj, stając się częścią narodowej tożsamości. Płytki na fasadzie kaplicy przedstawiają sceny z życia świętej Katarzyny i świętego Franciszka z Asyżu. W sumie jest tu ich ponad 15 000, a ich wykonanie pochłonęło kilka lat pracy artystów z Aveiro. Targ Mercado do Bolhao to najstarszy targ w Porto działający od XIX wieku. To jedno z najbardziej autentycznych miejsc w mieście. Powstał w 1839 roku i od tego czasu niewiele się zmieniło. To miejsce, gdzie najlepiej można poczuć codzienne życie miasta, zapach owoców morza, dźwięk rozmów sprzedawców, kolory warzyw i kwiatów. To więcej niż tylko targ. To teatr codziennego życia. Tutaj mieszkańcy robią zakupy tak samo jak 100 lat temu. Wśród stoisk można znaleźć świeże ryby prosto z oceanu, przyprawy, oliwki i lokalne sery. Na górze są małe restauracje serwujące lokalne dania, sardynki, dorsza i zupę caldo verde. Mimo że targ przeszedł ostatnio gruntowną renowację, zachował swój dawny charakter. To jedno z tych miejsc, gdzie wciąż można poczuć atmosferę starego Porto. Głośnego, pachnącego i prawdziwego. Tuż obok znajduje się kościół świętego Ildefonsa pochodzący z XVIII wieku. To przykład barokowej architektury z typowymi dla Porto płytkami azulejos. Jego fasadę zdobi prawie 11 000 niebieskich płytek przedstawiających sceny z życia patrona. Świątynia pochodzi z XVIII wieku i została poświęcona patronowi Sewilli, a dla mieszkańców to często jeden z punktów orientacyjnych przy głównym deptaku.
Porto to miasto, które trzeba przejść pieszo. Na mapie wygląda na niewielkie, ale każdy spacer tutaj to wspinaczka. W górę i w dół, po stromych, brukowanych uliczkach. Spacerując po centrum, co chwilę schodzi się w dół i znów wspina do góry. Wąskie uliczki, pranie suszące się w oknach, małe kawiarnie i brukowane chodniki, to wszystko tutaj ma swój rytm. Porto ma swoją surowość, nie jest wypolerowane jak Lizbona, ale w tym właśnie tkwi jego urok. W każdym zakątku widać ślady historii, dawne kamienice z czasów kolonialnych, mozaiki, szyld z lat 60. Katedra Sé to jedna z najstarszych budowli w mieście. Zbudowana w VII wieku w stylu romańskim, była nie tylko miejscem modlitwy, ale i punktem obronnym, dlatego przypomina fortecę. Z tarasu przy katedrze rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na miasto i rzekę Douro. Most Dom Luís I to najbardziej rozpoznawalna budowla Porto. Został zaprojektowany przez Teofila Seyriga, ucznia Gustawa Eiffla. Został oddany do użytku w 1886 roku. W momencie otwarcia był najdłuższym łukowym mostem stalowym na świecie. Most ma dwa poziomy, górny, po którym dziś jeżdżą tramwaje i poruszają się piesi, oraz dolny dla samochodów i ruchu lokalnego. Jego długość wynosi 385 metrów, a łuk z żelaza waży ponad 3000 ton. Z góry roztacza się panorama całego Porto z czerwonymi dachami, rzeką Douro i dziesiątkami małych łodzi, którymi kiedyś przywożono beczki z winem. Co ciekawe, w XIX wieku planowano tu most wiszący z łańcuchów, ale ostatecznie zwyciężył projekt metalowy uznany za bezpieczniejszy i nowocześniejszy. Dziś to nie tylko element infrastruktury, ale też punkt widokowy i symbol miasta. Gdy zapada zmrok, cała konstrukcja jest oświetlona i potężnie wznosi się nad rzeką. Po drugiej stronie mostu leży Vila Nova de Gaia, miasto, które tak naprawdę stanowi przedłużenie Porto. To właśnie tutaj znajdują się słynne piwnice, w których od setek lat dojrzewa wino Porto. Historia tego trunku sięga XVII wieku, kiedy Brytyjczycy, szukając alternatywy dla francuskich win, zaczęli sprowadzać wino z doliny Douro. Aby zapobiec jego zepsuciu w trakcie transportu, dodawano do niego destylat winny. I tak powstało Porto. W Gai znajdują się magazyny najstarszych firm winiarskich. Wiele z nich oferuje zwiedzanie i degustacje. Wino dojrzewa w dębowych beczkach przez wiele lat, a jego smak zależy od odmiany, temperatury i wilgotności w piwnicy. Z nabrzeża Gaja rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Porto. Miasto po drugiej stronie rzeki, wspinające się po wzgórzach, wygląda stąd jak z obrazu. Pogoda w Porto potrafi się zmienić w kilka minut. Deszcz jest tu częstym gościem, zwłaszcza jesienią, zimą i wczesną wiosną. Ale nawet w czasie ulewy ulice pozostają pełne życia. Ludzie chowają się pod arkadami, a zapach mokrego bruku wypełnia powietrze. Porto to miasto pełne życia i nawet obserwowanie go w deszczu ma swój urok. Zwiedzając je poza sezonem, możemy je poznać też od tej nieco gorszej, ale jakże rzeczywistej strony.
Dworzec São Bento to nie tylko ważny punkt komunikacyjny, ale także zabytek. Został zbudowany na miejscu dawnego klasztoru benedyktynek w 1903 roku. Główna hala to prawdziwe dzieło sztuki. Ściany zdobi ponad 20 000 płytek azulejos o łącznej powierzchni 550 m2. Ich autorem jest artysta Jorge Colaco, który pracował nad nimi przez prawie 14 lat. Płytki przedstawiają sceny z historii Portugalii, czyli zwycięstwo w bitwie pod Valdevez, spotkanie króla Jana I z królową Filipą, a także sceny z codziennego życia, żniwa, procesje i wesela. Dworzec oddano do użytku w 1916 roku i do dziś uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w Europie. Wieczorem Porto zmienia się. W małych klubach rozbrzmiewa muzyka fado, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza los. To gatunek, który narodził się w Lizbonie, ale w Porto również ma silne korzenie. To muzyka pełna emocji. Śpiewana przy akompaniamencie gitary portugalskiej opowiada o tęsknocie, miłości i przemijaniu. UNESCO uznało fado za niematerialne dziedzictwo kulturowe świata. W Porto często wykonuje się jego bardziej surową, mniej teatralną odmianę, bliższą temu, jak brzmiało przed 100 laty, w tawernach i portowych dzielnicach. My wybraliśmy Ideal Clube de Fado i był to bardzo dobry wybór. Było nastrojowo i bardzo kameralnie. Bardzo polecamy, bo ta muzyka pięknie oddaje ducha Portugalii. Kilka kilometrów od centrum możemy spotkać ocean. Dojedziemy tam z samego centrum metrem i z jedną przesiadką autobusem. Cała podróż zajmie około pół godziny, a na przystanku spotykamy się praktycznie twarzą w twarz z Oceanem Atlantyckim. Dojechać nad ocean można także linią tramwajową numer 1, która prowadzi wzdłuż rzeki Douro, aż do jej ujścia. Wybrzeże Porto jest długie i bardzo zróżnicowane. Niemal całe można przejść spacerem, choć będzie to bardzo długi spacer. Wzdłuż wybrzeża biegnie drewniana promenada Passadico das Ondas. To idealne miejsce na spacer z widokiem na fale i latarnie morskie. W Matosinhos można zobaczyć nowoczesną rzeźbę Anemona, ogromną stalową konstrukcję przypominającą sieć rybacką, symbolizującą morską tradycję regionu. Tuż obok znajduje się ogród Senhor do Podrao, upamiętniający ofiary katastrof morskich. Można tu spotkać McDonalda z jednym z najlepszych widoków prosto na Ocean Atlantycki. Znajduje się tu plaża Anglików, Matosinhos i Leca de Palmeira.
To tutaj mieszkańcy przychodzą, by odpocząć, surfować i oglądać zachód słońca. Latarnia São Miguel o Anio jest jedną z najstarszych w Portugalii, zbudowaną w XVI wieku z inicjatywy Henryka Żeglarza. To właśnie on był jednym z pionierów portugalskich wypraw morskich, które zapoczątkowały epokę wielkich odkryć. My do centrum wróciliśmy piętrowym autobusem. Po drodze widać most Arabida, ogromną betonową konstrukcję otwartą w 1963 roku. Warto odwiedzić także ogród Cordoaria, jeden z najstarszych parków w Porto, pełnym rzeźb i starych drzew. Niedaleko znajduje się kościół Carmo, znany z przepięknej barokowej fasady oraz muralu z płytek azulejos. Niedaleko stoi fontanna lwów, popularne miejsce spotkań studentów z pobliskiego uniwersytetu. Wieczorem Porto nabiera innego rytmu. Ulice rozświetlają żółte lampy, a most Dom Luís I w nocy wygląda jak żelazna korona nad rzeką. Ciężko oderwać wzrok od jego konstrukcji i po zmroku staje się główną gwiazdą wybrzeża.
Na deptaku można spotkać ulicznych muzyków, można spróbować lokalnych słodyczy, jak pastel de nata. Bardzo polubiliśmy je, polecamy. Można też godzinami spacerować bez celu, obserwować życie miasta i podziwiać kamienice pokryte azulejos. Myślę, że właśnie w tym jest największa zaleta miasta Porto. Można po nim po prostu spacerować godzinami. Jeśli tylko lubicie spacery, to będzie zdecydowanie coś dla Was. My bardzo lubimy i było to dla nas idealne miasto na kilkudniowy wypad. Doświadczyliśmy tutaj siły oceanu, piękna starych kamienic i majestatu stalowej konstrukcji mostu Ponto de Luis. To miasto, w którym historia i codzienność spotykają się na każdym rogu. Porto jest prawdziwe. Żyje życiem miasta, ale posiada też wiele zabytków. Nie lubimy wracać do miejsc, w których już byliśmy, ponieważ świat ma tak wiele do zaoferowania, że chcemy zobaczyć go jak najwięcej. Ale będzie trudno nie odwiedzić tego miejsca ponownie, ponieważ Porto jest piękne. Jeśli jesteście zainteresowani ujęciami, które nie weszły do tego filmu, to na naszym kanale dodam także film, na którym będą surowe nagrania bez komentarza, a niedługo powinien pojawić się także film z wyspy Lanzarote. Do zobaczenia.